Dzień dobry, kochani. Witam Was w kolejnej części dotyczącej zamienników moheru. Dziś przygotowałam Wam kilka nowych moteczków, które znalazły się w mojej kolekcji, że tak to nazwę, od czasu ostatniego filmu. Mam też dla Was na sam koniec zostawię trzy takie moteczki, które zawierają w sobie moher i jednak nie jest to taka ilość standardowa. E, a także jedną włóczkę, która no, można ją podciągnąć pod zamiennik moheru, choć tak nie do końca, ale stwierdziłam, że pokażę ją Wam mimo wszystko, bo może akurat kogoś zainteresuje. I teraz tak, nie wszystkich tych włóczek używałam w takich gotowych, większych udziergach. Z niektórych robiłam próbki, niektórych użyłam, a niektóre są dla mnie kompletnie nowe i mogę o nich opowiadać tylko i wyłącznie z takiego pierwszego wrażenia w motku, z dotyku i tak dalej. Ale mam nadzieję, że to mimo wszystko będzie dla Was interesujące. Może zaczniemy od tego. I to jest firma Isaiah Alpaka 1. Tą włóczkę znam, używałam, bardzo lubię i ja ogólnie jestem fanką alpaki, jak zapewne widzowie, którzy mnie tutaj oglądają regularnie wiedzą, więc to jest jedna z moich ulubionych włóczek, jest świetnym zamiennikiem moheru. I teraz co my tu mamy, kochani? 100% alpaka, w 50 gramach mamy 400 metrów, czyli jest to bardzo, bardzo zbliżone do standardowej gramatury moheru. W moherkach mamy 25-gramowe motki najczęściej w okolicach 210 metrów. Tutaj w 50 mamy 400 metrów. No i co ja Wam o niej powiem? To jest alpaka. Jest milutka, jak dla mnie. Niektórzy nie znoszą alpaki, więc to też trzeba brać pod uwagę, ale mam nadzieję, że osoby, które nie tolerują moheru, tolerują alpakę, bo w przeciwnym razie no na pewno będzie im ciężko znaleźć jakiś zamiennik. Ale tak, przybliżę Wam tutaj, jak to wygląda. Nie, na ręce nie będzie widać włoska, więc w ten sposób. O, jak widzicie, jest lekkie halo. Nie za duże, jednak włosek jest. Pojawiają się też włoski dłuższe gdzieniegdzie, jak to w alpace. Kolor, jak widzicie, jest nieregularny. Akurat w tym odcieniu to jest taki niby brzoskwinia, trochę beżu. Fajnie się przechodzą te kolorki. To jest dokładnie kolor peach, czyli brzoskwinka. I tak jak mówię, dla mnie jest to bardzo fajny zamiennik. Ja mam tą alpaczkę w tej chwili w dwóch kolorach, ten i bodajże granatowy. I jak widzę gdzieś na przykład jakieś oferty, promocje, czy czasem pojawiają się tutaj na angielskim Vinted, to zawsze sobie zamawiam, bo to jest świetna niteczka właśnie taka, którą można do czegoś dodać lub zrobić w pojedynczą lub podwójną nitkę, taki ala sweterek chmurkę. Także zdecydowanie uważam, że jest to włóczka godna polecenia. Następna. Lecę po prostu po kolei, co tutaj mam pod ręką. Raumagarn. Mam nadzieję, że to się jakoś ładnie Wam tutaj wyostrzy. To jest Alpaca Silk. Mamy tutaj 65% baby alpaki, 25% jedwabiu i 10% extra fine merino. W 25 gramach, bo tyle mam moteczek, mamy 200 metrów. Tutaj kolor 13-15, taki beżyk. I to jest typowa alpaka, dla mnie jest mięciutka, z tym, że tak jak tamta poprzednia była raczej gładka, z takim delikatnym halo i bardzo mocno jakby skręcona z kilku malutkich niteczek, tutaj mamy coś bardziej podobnego do moheru, czyli jest nitka wiodąca i na niej mamy właśnie te kłaczki. Nie są one jakoś bardzo wystające, jednak są widoczne. Mam nadzieję, że będziecie tutaj widzieć. Więc to jest bardzo, bardzo podobne w odczuciu do moheru, w odczuciu w takim sensie włosków na nitce. Natomiast jest to delikatne, mnie absolutnie nie drapie. I myślę, że osoby, które nie za bardzo się lubią z moherem, mogą się z tą włóczką polubić. Ja robiłam z niej próbeczkę, bardzo fajnie wyszła. Udziergu jeszcze żadnego nie mam, bo akurat w takim kolorze nie robiłam nic, do czego chciałabym dołączyć tą włóczkę, ale jest w moich zapasach i wiem, że niejednokrotnie będę z niej korzystać, bo jest naprawdę przyjemna.
Teraz dla odmiany weźmiemy coś mniej puchatego. I to jest włóczka Lamana Pióra. Tutaj akurat mam Artę, ale istnieje też Lamana Pióra, która jest w takich normalnych moteczkach. Ta natomiast jest w precelku, ponieważ jest to ręcznie farbowana włóczka. To jest ten sam skład, gramatura i tak dalej, z tym, że są podzielone na tak jakby dwie podgrupy. Zwykła pióra farbowana standardowo i pióra Arte, która jest farbowana ręcznie. I tu mamy 100% alpakę. Kolor to 64A. W 50 gramach mamy 400 metrów, czyli dokładnie ta sama gramatura, co mieliśmy w przypadku Izajera. Tu Wam przybliżę, byście mogli zobaczyć włosek. O, fajnie nawet widać. Jest fajnie skręcona i właśnie porównam Wam tutaj do Izajera. One są bardzo podobne, jeśli chodzi o strukturę. Bardzo podobnie wykonane włóczki. Ta jednak wydaje mi się delikatniejsza. Ja z niej też już robiłam próbki, zresztą jeśli chcecie wiedzieć troszkę więcej, to jest filmik poświęcony włóczkom Lamany, który otrzymałam w ramach współpracy, więc jeśli chcecie tak dokładniej o tej włóczce się czegoś dowiedzieć, to zachęcam do obejrzenia tego filmu. On jest zatytułowany jako Lamana, więc łatwo będzie go znaleźć. I tutaj, kochani, też praktycznie 1 do 1, jeśli chodzi o gramaturę i długość, natomiast tutaj, tak jak widzicie, to jest bardziej gładka włóczka, więc jeśli nie zależy nam na takim puchatym efekcie, to to się świetnie nada, jest niezwykle delikatna i przyjemna, ma sporo kolorów do wyboru, właśnie również ze względu na to, że są to dwie podgrupy Arte i zwykła. Arte jest odrobinę droższa, już teraz nie pamiętam dokładnie cen, ale zdecydowanie włóczka warta zainteresowania. Może teraz filkolana. Nie jestem pewna, czy Wam ją już pokazywałam, ale na wszelki wypadek pokażę. I to jest filkolana alba. Wygląda w ten sposób. Ja akurat mam na sobie coś, co zawiera filkolanę alwę. Bardzo lubię tą włóczkę, jest też dla mnie przyjemna. Tutaj mamy też 100% alpaki, z tym, że w 25 gramach mamy 175 metrów, więc jest odrobinę grubsza niż taki standardowy moher, jednak spokojnie nada się jako zamiennik. Tutaj mamy kolor 979. No i co? Jest milutka, jest przyjemna. Jak widzicie, ja noszę ją też na prawie gołe ciało, mam bluzeczkę na ramionczkach i mi absolutnie nie przeszkadza. Jest w wielu kolorach, nie jest jakoś bardzo droga z tego co pamiętam. I teraz tak, przybliżenie na włos. Jest lekkie halo, są też dłuższe włoski gdzieniegdzie. Nie wiem, czy jest sens takich pojedynczych niteczek Wam pokazywać. O, tak to wygląda. Bardzo fajna włóczka. Ja ją właśnie mówię tutaj bodajże w tym udziergu wypróbowałam. Mam ją jeszcze w takim jakby ciemno-musztardowym kolorze. Ciężko mi go określić, taka zgniła musztarda, ale już nawet nie będę teraz Wam pokazywać. Tego mam chyba 3 motki jeszcze i właśnie tamtej mam troszkę więcej do dodania do jakiejś innej włóczki. Więc to zdecydowanie jest włóczka, którą można polecić i myślę, że warto jej spróbować, jeżeli moher nie jest czymś, co chcielibyście używać. Lecimy dalej. Co my tu mamy? O, a może to. To jest rzecz, której jeszcze kompletnie nie próbowałam i to jest Harmony od Lana Gatto i to jest, jak widzicie, 100% merino. Ja zakupiłam sobie ten, chciałam powiedzieć moteczek, ale nie jest to moteczek, to jest raczej szpula, w sklepie Między Drutami, zresztą jest tutaj ładnie napisane. I to mamy, kochani, 100% merino, jak powiedziałam, i w 100 gramach mamy 1500 metrów, więc to jest naprawdę, naprawdę cieniutka nitka. To jest merino, więc nie ma tutaj jakiegoś strasznego halo. Ono jest lekko włochate, ale o, widzicie? Ale na pewno nie jest to taki 1 do 1 moher. Jest cięższa chyba, poczekajcie.
50 gram, no na pewno, ale ja ją kupiłam właśnie też, żeby dodać ją do bodajże Merino Alon Kawek Anna, żeby odrobinę ją pogrubić, ale nie chciałam właśnie tworzyć efektu halo. Chciałabym ją bardziej mieć, ten udzier, który powstanie, na takie okresy przejściowe, na pogodę cieplejszą, ale wciąż jeszcze w miarę chłodną. W ten sposób powstanie mi odrobinę grubsza dzielina niż ta takiej standardowej skarpetowej grubości, czyli w okolicach 400 metrów na 100 gram. Dodając taką niteczkę, odrobinę to pogrubię, nie tworząc jednocześnie efektu halo takiego jak tutaj. Więc myślę, że to też warto dołożyć tutaj do tej naszej listy zamienników moheru, bo nie każdemu zależy na efekcie takim halo, natomiast chciałby wykorzystać na przykład wzory na tego typu sweterkowe chmurki lub na sweterki, które są dedykowaną włóczką, dajmy na to jest włóczka fingering plus jakiś tam moher i tutaj możemy albo z jedną nitką, albo w dwie sobie polecieć, to też w niczym nie przeszkadza. Nie są jakoś strasznie drogie, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj w jednej takiej szpuli 1500 metrów. Kolorki też są dość fajne. Ja akurat jak byłam, no było dość sporo kolorów. Mi zależało na takim konkretnie, bo w bardzo podobnym odcieniu mam to swoje merino standardowe 4ply. Więc tutaj myślę, że można się tym też zainteresować. Ja jeszcze nie wypróbowałam, ale to jest merino. Tutaj no niewiele można powiedzieć. No merino to merino. Wszyscy je chyba dobrze znamy. Niteczka jest naprawdę cieniutka, ale jednak zrobi. Może ja wam drugą ręką pokażę, gdzie nie mam tych zadziorów wszystkich. O, tak to wygląda. Bardzo cieniutka, ale na pewno zmieni ona odrobinkę próbkę, wypełni ewentualne dziurki, także warto na nią zwrócić uwagę. Co ja tu wam teraz pokażę jeszcze? Może znowu lamanę, troszkę rozwalony moteczek, ale z niego była właśnie robiona próbka i to jest lamana Modena. Wygląda w ten sposób. I tu, kochani, mamy 70% wełny i 30% kaszmiru. W 25 gramach mamy aż 335 metrów, czyli to jest naprawdę spory motek. No cóż, motek jako taki nie jest duży, jest on leciutki, ale długość jest naprawdę fajna, bo 335 metrów to jest no, sporo więcej niż w standardowym moherze. Jednak dzięki zawartości kaszmiru wiemy, że kaszmir potrzebuje miejsca. On te miejsca wypełnia po blokowaniu, napusza się troszkę bardziej. Tutaj jest aż 30% tego moherku, więc liczę na to, zresztą liczę, ja robiłam z tego próbkę i jeszcze raz jak coś odsyłam do filmiku o lamanie i on faktycznie troszkę się tak napusza, otwiera, wypełnia te wolne miejsca. Tutaj jest kolorek 48M, który strasznie mi się podoba. I co my tu mamy, kochani, jeszcze? No właściwie wszystko, co powinnam, to wam powiedziałam. Teraz przybliżymy. Czy będzie widać? O, tak wygląda skręt nitki. Bardzo zbliżony do alpaki z Izajera. Natomiast nie ma tu praktycznie żadnego jakiegoś większego halo w samym motku. No bo tutaj jest skład wełna i kaszmir, więc tego nie widać. Natomiast po blokowaniu już ten włosek troszkę się wybija. Jednak nie jest to włos, wielkie halo ala moherowe, tylko raczej jest to coś w rodzaju puszku takiego bardzo delikatnego. Ale mówię, tu mamy 335 metrów, czyli tak naprawdę 3-4 takie moteczki na bluzkę w rozmiarze SM spokojnie wystarczą i ja na pewno sobie będę dokupywać te kolory, ten kolor konkretny, bo jest po prostu piękny. Jest piękny i mogę go dołożyć do przeróżnych innych włóczek właśnie jako dodatek, żeby troszkę wypełnić te wolne miejsca. Nie zdecydowałabym się raczej na pracę w pojedynczą nitkę, na przykład robiąc jakiś sweterek chmurkę zaprojektowany na pojedynczą nitkę moheru. Tutaj chyba za mało byłoby jednak tego włosia, tego wypełniacza, żeby użyć tego do takiego udziergu, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale jako dodatkowa nitka super, naprawdę super i ja zdecydowanie będę jej używać. Ok, co mamy dalej? Co ja tu właściwie wam przygotowałam? No to pokażę wam jeszcze tą lamanę, chociaż
Ona jest, też nie byłam pewna, czy ją tu dołączyć, bo to tak niekoniecznie. Tu mamy 180 metrów w 25 gramach, więc niby jest to zbliżone do grubości moheru, jednak to jest włóczka super light, czyli taka odmiana włóczek Lamany, które są dużo lżejsze, a mają taką jakby strukturę, grubość włóczek tak naprawdę jakby to wam powiedzieć, te 180 metrów to jest taka jakby grubość fizycznie jak w motkach 50-gramowych, natomiast jest to 25 gram, ale stwierdziłam, że jeszcze wam ją pokażę, bo może akurat kogoś zainteresuje. To jest 50% wełny, 30% jedwabiu i 20% kaszmiru, więc bardzo zacny skład. Jest mięciutka i przyjemna. Tak jak wam wspomniałam, 180 metrów w 25 gramach, natomiast ta niteczka, gdzie tu może wyciągnę, ona jest, tak teraz nie wyciągnę, ona jest cienka, ale nie tak super cienka, jakbyśmy mogli wymagać od moheru. Widzicie? Ja bym powiedziała, że to jest na pewno cieńsze od fingering grubości, ale nie jest to lace jeszcze. Natomiast kto wie, zależy kto jak przerabia, może akurat komuś by odpowiadała ta grubość, warto myślę spróbować. Jest, mówię, bardzo przyjemna, też o niej mówiłam, jako o wszystkich włóczkach Lamany, więc możecie ją sobie sprawdzić, choć mówię, dołożyłam ją do tego tutaj zestawienia tak, no, jeszcze wam tak pokażę, o, z bliska, tu też halo raczej nie ma. Jest taki delikatny włoszek. On się też troszkę napusza po blokowaniu ze względu na kaszmir, który się znajduje w tym motku. Dobrze, ale jak już mówimy o kaszmirze, to coś, co bardziej, zdecydowanie bardziej przypomina nam moher i jest typowym zamiennikiem, może być typowym zamiennikiem moheru, to jest Cardiff Cashmere Prime. I to jest, kochani, bardzo droga włóczka. Ja ją sobie kupiłam tylko i wyłącznie dlatego, że była duża promocja. Chciałam wypróbować, wiedziałam, że wy też będziecie zainteresowani, bo w normalnej cenie byłoby mi troszkę ciężko. Powiem wam szczerze, chociaż jest to dość wydajna włóczka, moi drodzy, bo w 25 gramach mamy 300 metrów, czyli podobnie jak na przykład Mohair Bliss z Pasquali. To jest kolor chyba... Nie, to jest numer partii, a kolor 186, tak? Bardzo, bardzo ciemny czekoladowy brąz. Od razu wam tu pokażę to halo takie. O, widzicie, to jest taki puch i ten puch jest na całości tych niteczek. Już wam wyciągnę jedną do pokazania, bo tu akurat warto przyjrzeć się, jak wygląda pojedyncza nitka. O, widzicie ten puszek? Jest bardzo fajny, równolegle rozłożony, bez takich super długich włosków. I tutaj mamy 68% kaszmiru i 32% jedwabiu. Świetny. W dotyku świetny. Nie przerabiałam jeszcze, bo traktuję go jako taką, wiecie, coś bardzo, bardzo, bardzo luksusowego dla mnie. I boję się go użyć w jakimkolwiek wzorze, dopóki tego wzoru najpierw nie sprawdzę, czy na pewno jest on fajny, czy na pewno mi w tym danym fasonie będzie dobrze i będę się w nim dobrze czuła i wtedy ewentualnie powtórzę go z użyciem tej włóczki. Oczywiście mogłabym połączyć, no tego wam nie powiedziałam i ja planuję to użyć w pojedynczą nitkę i zrobić sobie sweterek, chmurkę. Mam kilka wzorów na takie pojedyncze, z pojedynczej nitki sweterki, między innymi Bryza Blouse, jakieś wzory od Colibri by Johanna, ale ja najpierw je wypróbuję na czymś mniej luksusowym, zanim się rzucę na ten Cashmere Prime, ale to jest naprawdę cudowne i mięciutkie. Ja na przykład kaszmiru Classic z Cartiffu nie lubię. Uważam, że jest zdecydowanie przeceniony. Ja miałam okazję go używać, zrobiłam sobie z niego taką apaszkę trójkątną. No i nie zachwycił mnie absolutnie. Ja miałam akurat
wersję z tweedem, taką jasną, z kolorowymi tweedikami. Nie zachwycił mnie, wcale jakoś specjalnie nie rozkwitł, wcale nie jest super miękki, ani w młotku, ani po przerobieniu, więc nie wiem skąd ten cały hype, ale ja absolutnie Cardiff Cashmere jestem na nie. Ten klasik w wersji tweed, powtarzam, bo nie miałam okazji spróbować wersji nietweedowej. Próbowałam innych kaszmirów i one są zdecydowanie lepsze dla mnie, natomiast ten właśnie od Cardiff, ale Prime jest super przyjemny już w młotku, bo ten klasik, jak go otrzymałam i wzięłam do ręki, to byłam bardzo, bardzo zniesmaczona, bo miałam ogromne oczekiwania, a nic z tego nie wyszło. Tutaj jak wzięłam do ręki, to byłam, o matko, jaka chmurka. Więc co do tego mam duże, duże nadzieje. Nie wiem, jak się zachowuje w udziergu i czy jest wart swojej ceny, bo to nie tylko to, że jest super miękki, przyjemny i tak dalej, ale jak to też będzie się zachowywać w trakcie używania, czy będzie warty swojej ceny, tak? Więc to zdecydowanie bardzo fajny zamiennik moheru, ale to już jest taka półka naprawdę dość wysoka. Nie powiem zaporowa, bo jednak tutaj mamy 300 metrów, więc w moim wypadku ja sobie zamówiłam 4 motki, powinno starczyć. Zobaczymy. Kolejna u mnie nowość to jest to cudeńko i to jest Alpaca Lace od Pasquai. Ja ją kupiłam w ramach promocji jakiejś między drutami. Odebrałam sobie, jak ostatnio byłam w Polsce. I tutaj mamy 100% baby alpaki w 50 gramach 400 metrów. I co tu jeszcze? No i właściwie tyle. Z informacji kolor 39. Ten kolor jest cudowny, bardzo mi się podoba. Tu jak zbliżam, to on zielenieje. On wygląda tak, muszę go oddalać. Natomiast przybliżam, żeby pokazać Wam też to halo. Schowam trochę głowę, o. Jest lekkie halo, jak to alpaka, gdzie niegdzie są dłuższe włoski. No, jest super, jest super. Jest też bardzo podobny do tej alpaki od Izajera, ale zdecydowanie bardziej miękki. I to tak o 100% bardziej miękki. To jak porównuję do Arte, bardzo są zbliżone. Bardzo, bardzo, jeśli chodzi o miękkość, natomiast tu wyczuwam więcej włoska niż tutaj. No i zresztą i nawet gołym okiem tego włoska jest zdecydowanie więcej. Nie wiem, czy przy porównaniu będzie widać, wątpię. Nie bardzo widać, ale tu pod ręką czuć więcej włosia. I to jest cudowne. Ja też będę tego używać właśnie jako dodatek. Mam na właśnie kilka włóczek, do których chciałabym to dołączyć w takim kolorze, podobnym, zbliżonym, nie idealnym oczywiście. I to zdecydowanie polecam już od samego właśnie dotykania. Jestem zakochana w tej włóczce. Zresztą ja lubię też włóczki bardzo Pasquali. Jeszcze się na nich nie, że tak powiem, nie przejechałam, chociaż są takie, które lubię mniej i bardziej oczywiście. Jednak ta zdecydowanie ląduje w tej takiej ulubionej sekcji. Dobrze. I teraz, kochani, takie włóczki, które nie do końca też wpadają w te kategorie, ale stwierdziłam, że mimo wszystko Wam pokażę. I to będzie też Lamana Milano. I tu, kochani, mamy 180 metrów w 25 gramach, czyli podobnie jak ta Verona. Z tym, że ta jest bardziej puszysta. Ta jest bardziej puszysta i tu mamy 90% wełny i 10% kaszmiru. Niteczka jest też dość cieniutka, zdecydowanie cieńsza niż fingering, ale jednak nie jest to zdecydowanie 1:1 do moheru. Natomiast jest ona naprawdę puszysta, taka w dotyku, delikatna. Czuć całkowicie inaczej. One oba te motki mają tą samą gramaturę, ale tutaj jest tak jakby więcej powietrza i jak się dotyka, to tu czuć puszek, tu natomiast jest bardziej ślisko. Także mówię, to nie jest może idealnie zamiennik, ale może akurat komuś się przyda. I kolejne dwie włóczki to są włóczki, które mają w swoim składzie moher, jednak jest to zmieniony odrobinę skład, jest tego moheru mniej niż w standardowych motkach. I pierwszą z nich jest Life od Furora Yarns. I co my tu mamy? Już Wam mówię. Mamy 35% baby mohair,
35% alpaki i 30% poliamidów. Ja mam tą wersję jeszcze chyba taką najstarszą, najwcześniejszą. Wiem, że później pojawiły się trochę inne, chyba 2.0 i tak dalej, które są jeszcze bardziej puszyste. Moja i tak jest puszysta i mnie to satysfakcjonuje. Jak widzicie, jest tego włoska, niteczka jest cieniutka. I tutaj, kochani, w 50 gramach mamy 500 metrów. Czyli w 25 wychodziłoby nam 250, czyli jest to dłuższe niż standardowy moher. Jest przyjemna. Tak, jest przyjemna, jest fajna. Ja mam tu kolor jasny beż. No i mówię, moher i alpaka. No to nie każdemu będzie to odpowiadać. No i jest tu poliamid. Jest tego poliamidu 30%, co też może nie każdy będzie z tego zadowolony. Mi taki dodatek poliamidu jakoś strasznie nie przeszkadza, w szczególności jeśli będę to dołączać do jakiegoś bardziej, może źle to zabrzmi, ale szlachetnego włókna, więc wtedy te 30% się naprawdę zgubi. Natomiast jest przyjemna, jest miła, jest bardzo przyjazna cenowo, więc ja na pewno będę jej więcej sobie kupować. Właśnie tak poluję na odpowiednie kolory i muszę się odezwać do właścicielki sklepu, żeby mi wysłała tutaj do UK albo w Polsce i tam będzie na mnie czekać, ale myślę, że to jest coś, co warto polecić i warto Waszą uwagę na to zwrócić, bo może się okazać, że jest to zdecydowanie przyjemniejsze dla Was niż taki standardowy moher, właśnie przez to, że jest dodatek alpaczki. Więc spróbujcie, może akurat. No i teraz coś, co dostałam niedawno od Paulinki z Włóczkoteki. To jest też u niej nowość na sklepie i to jest włóczka Uma. Uma od Amano Yarns. Amano Yarns jest firmą, którą poznałam niedawno dzięki Paulince. I jestem absolutnie w niej zakochana, nie w Paulince, ale w firmie Amano Yarns. Paulinka natomiast ma sklep Włóczkoteka, nie wiem czy powiedziałam, bo już się gubię. I otrzymałam od niej ten moteczek. No i co Wam powiem? No kocham, bo skład też mi bardzo odpowiada. Tu mamy 37% Baby Suri alpaka, 37% Super Kit Mohair i 26% Mulberry Silk. Skład cudowny. Mamy tutaj, kochani, teraz 25 gram, 210 metrów, czyli bardzo, bardzo standardowa, moherowa, że tak powiem, długość. Kolor tu jest 1901, który strasznie mi się podoba. Ja uwielbiam rudości. Radości. Dla mnie to samo. Paulinka o tym chyba dobrze wiedziała. Właśnie taki kolor dla mnie wybrała. Jest piękny, jest mięciutki, jest cudowny. Ja niedługo wrzucę go na druty i zrobię sobie taki szaliczko apaszkę z tego jednego motka, właśnie taką, wiecie, wiosenną, fajną. To będzie super tutaj przy szyi działać, bo jest naprawdę przyjemna. Także myślę, że warto na nią zwrócić uwagę. Tutaj macie w przybliżeniu, jak to wygląda. Jest to halo i jeszcze postaram się wyciągnąć jedną niteczkę. Co tu też jest fajne, na co warto zwrócić uwagę, ten kord, ta nitka jedwabiu, na której są włókna alpaki i moheru, jest bardzo dobrze zafarbowana. Jak widzicie, nie przebija tu jakoś strasznie biel, bo to, co w wielu moherach też jest widoczne, no i oczywiście taki proces, nie zawsze uda się ten jedwab, tą nitkę jedwabną, na której są nadmuchane, tak jakby owinięte te włoski, nie da się zawsze jej tak dobrze zafarbować jak reszty, więc ona przebija. Natomiast tu, jak widzicie, jest pięknie razem zafarbowane. Podobnie zresztą Cardiff Cashmere, ten Prime, tu już przebija gdzieniegdzie, ale biorąc pod uwagę, jak ciemny jest to kolor, to naprawdę świetna robota. Dobrze, to by było na tyle, moi drodzy, z wszystkich takich włóczek, które mogłabym podpiąć pod kategorię zamienników moheru. Jeśli nie widzieliście poprzedniego filmu, w którym też pokazuję właśnie takie włóczki, to koniecznie zajrzyjcie. Tam też było sporo interesujących moteczków, które mogą Wam się spodobać. Natomiast na dzisiaj to tyle. Dajcie proszę znać w komentarzach, co sądzicie o moherze jako takim. Czy raczej wolicie korzystać z zamienników? Czy macie jakieś swoje ulubione zamienniki? Chętnie się dowiem, bo ja bardzo chętnie próbuję nowych włóczek. Także jeśli znacie jakieś,
koniecznie napiszcie tutaj w komentarzach. Ja wszystkie czytam i najczęściej kończy się tak, że z takich polecajek znowu się robią jakieś zakupy, ale to dobrze, bardzo dobrze. Ja lubię poznawać nowe włókna, lubię je testować i lubię o nich z Wami pogadać. Także jeżeli coś macie, znacie i uważacie, że jest godne polecenia, to koniecznie dajcie mi znać. Dajcie mi również znać, czy filmik się podobał, czy lubicie tego typu treści. Także ja się z Wami już żegnam. Do zobaczenia. Pa!